Cześć! Tak to wygląda po umyciu. Cała ta czerwona farba zeszła, a tutaj to się bardzo mocno trzyma. Takie te. Tu dla testu zrobiłem tak 80 stopni. To się trzymało jeszcze to, co ja po wierzchu pomalowałem. Ale jak zrobiłem na 130 stopni temperaturę, no to już zacząłem ściągać. Ale wiecie, to było takie niby dobre przygotowanie, ale mogło być lepsze, nie? I tak, idziemy. Coś wam pokażę, ciekawostka taka. Piec sobie chodzi. Kocio na dwór. Chodź, dalej. Wejdź na dwór. Dalej, idź. Nie, to nie. Bo już tam jak myłem, czekajcie, niech tylko sobie to tutaj znajdę. O właśnie. Tam jak myłem, to część widzicie tu, to czarne. Coś tutaj, ciekawostka taka. Nie wiem, czy to na palcu, kurde, akurat tak tamten, czekajcie, telewizor, że to jest śrut normalnie, okrągły śrut, który został w zakamarkach po piaskowaniu odlewu. Było więcej tego. O, tu może tak jeszcze, czekajcie, palce sobie wytrę. Dobra, cała taka grudka. Na czym bym to może tutaj, no nie ma na czym roznieść. I to już jak tam, to zobaczymy, o, bo spadnie. Zobaczcie. Normalnie, nie wiem, czy to staliwo, czy z czego ten śrut, ale ewidentnie to jest śrut po obróbce odlewu. I to zobaczcie, takie duże te. Także nie tylko w dzisiejszych maszynach chińskich się może zdarzyć jakiś ten piasek odlewniczy, formierski, ale to maszyna, widzicie, z 70 lat. Przyjmijmy około 50 lat, że to ma, a normalnie jest w zakamarkach śrut pozostawał po obróbce. Bo to wiecie, jak w odlewni odlewy są czyszczone z formy jak wyjdą, no to wszystko jest w komorę i śrutowane, nie? I takie kwiatki. No i sobie na dwór, dalej, poszła. Dalej. Nie chcesz sama, to trzeba ci pomóc trochę. Także mycie się przydało, na pewno nie zaszkodziło. No i tak samo później tutaj ciągnik sobie podstawiłem. Z ciągnika to sprężonym powietrzem wydmuchiwałem. Znaczy to, co wylatywało, to właśnie tu wylatywało z tych, nie wiem dlaczego takie podwójne są tutaj te przestrzenie. I tu, i tu. I to gdzieś tam w narożnikach tutaj tak wewnątrz tego odlewu takie coś zostało. A ciągnikiem dmuchałem, no bo sprężarkę, żeby uruchomić, no to też są określone procedury startowe. Bo przy 5 stopniach, czy poniżej 5 stopni trzeba wygrzać olej, rozgrzać w skrzyni korbowej, bo taki olej sprężarkowy, ten co używam, on jest za gęsty. Zresztą maszyna by się sama wyłączyła z gwiazdy na trójkąt przez ten czas, zanim by się kontrolka zgasła od ciśnienia oleju, a na pewno by nie zgasła. No to jest zabezpieczenie, że jak brak smarowania, no to odłącza maszynę, żeby się nie zatarła, że tak jak w trakcie pracy, czekajcie, staty podłożę, w trakcie pracy na przykład jak jakby coś się stało ze smarowaniem, no to nie ma możliwości zatrzeć maszyny, bo jeżeli czujnik ciśnienia, tak jak w samochodzie, jest podłączony i działa, no to stycznik wywali i nie ma tego. Nie ma zasilania, silnik staje. A te starej daty sprzęty, to wiadomo, to było takie robione, że to całą dobę można było tłuc na jakichś tam stacjach uzdatniania wody, czy innych maszynowniach takich, gdzie to tam było potrzebne. Sprężone powietrze. A tutaj dobra, to jest wydmuchane. Teraz po kolei dalsze przygotowanie to będzie tak. Nie będę tego myć w całości, to już będzie myte w tej myjce mojej gorącowodnej. Znaczy nie gorącowodnej, no bo tam płyn przychodzi. Chyba sobie ją nawet tutaj podciągnę, tutaj podstawię, żebym miał pod ręką. I po kolei, tak jak było wyciągane, no to każdy wałek będzie umyty, osuszony, bo tam jest takie ten środek to ma, nie wiem, czy mam jeszcze jakieś coś zapasowe, bym musiał dolać, bo ona i tak tutaj siorbie trochę tego powietrza. Lampa, dobra. Muszę ją tylko, no to wiesz, więcej wyschło jak, ale dobra, tu jeszcze patrzę, jest trochę. Welset, o, taką chemię używam do tego. I to na zimno jest i na gorąco. Wielozadaniowy płyn do myjek warsztatowych. Myje części i narzędzia, zawarte substancje czynne usuwają m.in. oleje mineralne, syntetyczne, smary samochodowe, smary stałe, oleje maszynowe, nagar silnikowy, białka, zanieczyszczenia organiczne. Skutecznie otłuszcza i usuwa uporczywe zabrudzenia techniczne. Doskonale myje zabrudzenia części silnikowe i narzędzia. Jest łagodny dla gumy i uszczelek, polecany do myjek warsztatowych pracujących w obiegu zamkniętym. Unikać długiego kontaktu preparatu z aluminium i jego stopami. Czyli trochę w dupę dostaje i na pewno będzie aluminium czernieć po takim czymś. A tak to, dobra, ja się tu przeorganizuję trochę. To tutaj dłutkiem oskrobałem, bo to takie było, wiecie co, to nawet nie na silikon, to na jakiś taki hermetyk
Piorun wie, co to było tutaj dane. Będzie trzeba to jeszcze tylko tutaj płaszczyznę przejechać papierem ściernym, żeby było do montażu i no i po kolei mówię, co umyję, łożyska osadzę, wałek, jeden, drugi, trzeci. Nie wiem, jak to sprąda w kamerze, no jeszcze trochę jest. Dobra, to na razie. Jeden wałek prawie jest. Tu muszę ten dekielek założyć, bo cofa mi się to łożysko, a muszę dobić to tutaj, żeby pierścień założyć na wałek. No i to tak, wiecie, spaceruję mi w tom i z powrotem. Idę na obiad. Kamera i tak już nie ma prądu, ale dobra, tę trochę podładuję. Cześć. Sobota rano w piecu rozpalam, bo dzisiaj chcę frezarkę poskładać trochę tutaj bardziej do... I teraz tak, w palenisku rozpalone, ciągniemy za magiczną wajchę i teraz tutaj się tylko nogą podeprę o ten. I zamknięte.
Dobra. Zobaczymy. Ale teraz tam świeżo po rozpaleniu to się jeszcze pewnie będzie kopcić, bo no jeszcze dym leci. Dobra, sobota dzisiaj, sobota, 3 luty. Dobra, kamerę ze statywu na głowę wziąłem i teraz tak, tu mamy jedną dwójkę, czyli takie koło podwójne. Kręcę tym tutaj wałkiem, gdzie jest wejście od silnika i pracuję. Dobra, tu mamy, czekajcie, bo to by trzeba od której strony zacząć. Tu mamy na tym przełożeniu i tu mamy wyjście wtedy na ten wałek, co już koła pasowe później napęd podają do góry. Tu mamy tak, tu mamy tak. I na tym działa. Teraz zrobimy sobie tu. I tu na tym działa. Teraz tu wyluzujemy, zrobimy tu. Działa i działa. Tu jest wałek i są dwójki podwójne. Czy jakoś tak. Te koła tutaj. Tak działa. I tak, kurde, za daleko pociągnąłem, tu aż mi się, wiecie, na wałku kończy fres, czy tam wielowypust. No i koło jak za mocno popchnę, no to się klinować zaczyna, ale pracuje. Jedynie co, takie no, do niczego niepotrzebne koło, to jest to tutaj, bo ono się z tym tu, nie wiem czy to widać, widać, o, to z tym się nie zazębia i to tak na początku mówię, kurde, co jest? Dobra, bo się tutaj rozjechały te. A to jest po prostu od drugiej strony, pompa olejowa jest od tamtej strony przykręcana i to koło jest specjalnie do pompy olejowej, żeby ciśnienie podać smarowania. Tu są pozabezpieczane wałki. Z tej strony mamy tak. Tu jest ten dekielek teraz do zrobienia. Tu jest takie tam wybranie. Pierścień taki. Łożysko tylko dociska. Teraz na ten wałek przyjdzie. Ten wałek muszę jeszcze umyć. I pokrywkę do niego. Aha, tu mamy, dobra, koło sobie mogę ściągnąć od razu. Nie wiem czy to tak coś widać. Widać chyba. Pierścień taki jakiś luźny. Muszę pomierzyć, no kurczę, bo to coś tu nie za bardzo ten pierścionek. Żeby on tu aż prześwit ma z tej strony. Może musi być 28, a 32 był dany. Dobra, koło idzie. Dobra, jest, będę wiedział jak. Łożyska. O. No ciekawie tutaj te łożysko. No dobra, klej mam do osadzania łożysk. Jak to wymyję, odpuszczę, to nowe łożysko dam na klej. Tu nie wiem co tu pod tym jest. Łożyska pościągam i... No i tyle. Zaraz zobaczymy suwmiarkę tylko. 30 jest wałek. No to 30 to mam takie tam. 30 to mam więcej, bo oczywiście źle pomierzyłem. Nowe pierścienie. No i wrobek pasuje, dobra. Naszukałem się jednego, chyba nie wiem na który on gdzieś tutaj przychodził. Tu chyba właśnie tam 28 na ten i no ale znalazłem też nowy, nieużywany, że dobra. Zobaczymy tak pierdut młotkiem. A tu jeszcze jakaś tuleja jest pod tą tuleją. Ta ma tutaj śrubkę jeszcze taka jest przekręcana przez ten. No dobra. Dobra. Nie będę się tu smarować, to wszystko będzie do mycia. I co teraz? I teraz mówię, teraz mi zostało... Chociaż tak patrzę, wiecie co? Dobra, kamerę z głowy ściągnę. Chyba to w tej postaci sobie zamontuję na frezarkę. Bo nasze postawię na podłodze, tu na tej płaszczyźnie. Pierwsze jeszcze muszę tutaj papierem ściernym przelecieć tą płaszczyznę, co będzie uszczelniana. Tutaj, aha, jeszcze mogę tu w sumie, dobra, to pierwsze, tak jak teraz mamy, to jeszcze tutaj wodziki zmontuję, bo to tu muszę wstawić, bo one od tej strony przychodzą, nie od tej. Cały ten wybierak, ten bęben, co przez korpus później do dźwigni tam ze skalą do tego przychodzi, to później, bo tak to tutaj za bardzo wystaje, że się nie minę przez ten, ale wstawię te wodziki, a całą tą resztę to już będę chyba na frezarce montować. Tu jest nowe te koło, a drugie koło jest
tutaj to, o, i to kółeczko. Patrzcie, jakie to chyba, nie wiem, takie, szlifowane płaszczyzny, bo taki wzorek jest na tym. A te to takie są już, no, to ma te zęby takie, już aż po łuku takie są, wychodzą, że, no zobaczcie jak to, tu się to zazębia, że, no zobaczymy, oby było ciszej. A to koło idzie tu. I na czym skończyłem? Aha, postawię to sobie, zdejmę stąd żurawiem na podłogę, postawię na tej płaszczyźnie, tam klockiem podeprę, żeby to mi tak wałki w poziomie stały. Podjadę silnikiem, domontuję silnik, bo silnik będzie jako przeciwwaga robić. Bo tak to mówię, nie ma najmniejszych szans, żeby to w osi tak poziomej z całą tą skrzynią wjechać do środka, gdzie tu mówię, z tej strony mam tylko praktycznie te talerz od obudowy, a wszystkie bebechy z tamtej strony wyciążyły, że silnik załapie tylko na 2 śruby, bo tak patrzę, jak zostawię z silnikiem na gotowo, to ja się nie zmieszczę tutaj, bo to muszę silnik ściągnąć i żeby, bo to stoi, widzicie, rozdzielnia się kończy tutaj na palecie, a to przychodzi tu, że muszę tak, wiecie, od góry wstawić w tą wanienkę, tam jest jeszcze te prądy i wtedy dojechać dopiero silnikiem, prawą, lewą stronę zamknąć i tyle. Dobra, to mogę w sumie sobie wziąć tutaj do mycia, to mi się tu nie rozpadnie chyba. Wodziki to wam powiem nawet takie, tutaj to jeszcze chyba, no tu jeszcze na tym to, jak umyję będzie widać, numer katalogowy jeszcze na tej płaszczyźnie, co się przesuwa. No zobaczymy po myciu, zweryfikuję. Teraz tak, tutaj sobie przynajmniej tak jak coś mam więcej do roboty, no to pierwsze włączam pompę, grzanie na maksa, ten kran przepływowy, no i wiecie, tu obieg zamknięty, chwila, moment, woda mi się nagrzeje, znaczy woda, no ten płyn myjący w granicach tam 40-50 stopni i wtedy na gorąco to można myć. Startujemy. Mamy 10 stopni teraz. Dobra, to gdzieś wezmę, o, tu jest, ciągnie z tej strony, tutaj leci, o, widzicie, temperatura już się podnosi. Dobra, ja się na razie rozłączę, bo to szkoda prądu w kamerze i będę działać dalej.
No i tak to dzisiaj wygląda. Skończyłem tutaj przy tym, bo już kolano mnie za bardzo tutaj upomina się o jakąś tą wolną sobotę. Tu jest tak, nie wiem czy to tam będzie widać, taki otworek i ten otworek trochę się nie pokrywa, no ale tego nie przestawię tutaj, bo to tak na 3 śrubach ten dekielek z simmeringiem jest. Zatem to jest taki ociekowy, że olej co pod ciśnieniem idzie tu, bo tu stąd rurką idzie, czekajcie, kurde, dobra, tą lampkę, bo mi ręka potrzebna. Stąd idzie tutaj w tą pokrywę pod ciśnieniem i tu jest to smarowane, spływa tutaj na te łożyska i tędy spływa, tam jest odrzutnik, tamte łożysko pierwsze i nasze łożysko, co zabiera sobie olejak, to tam do środka wpada. Nie ma możliwości, bo chciałem tutaj zrobić uszczelkę taką cieniutką, no ale tu jest, mówię, tu jest wybranie takie, że to jest po prostu po to, żeby ten olej cały tam ściekał i tutaj się nie da tego uszczelnić. No, ja nie będę też na silikon montować, kurde, klej nie wysechł tu jeszcze od tego, od śrub. Śruby wszystkie tu, te kołki ustalające, kołki nie są proste, są zbieżne ze stożka, że tak młotkiem udarowym to tylko pyk, z 1-2 strzały i wyskakują, ale wszystko tutaj jest na klej gwinty i pod te kołki, bo to są otwory przelotowe. Tutaj śruby tak samo zrobiłem na klej, wyschnie, zetnę to do równego i zostanie wtedy ten dekiel napinacz. Tu środek, no nie będę z powrotem lampki wyciągać, coś tam chyba widać. Kręci się, wszystko kręci. Odkurzaczem jeszcze tam jakieś tam paprochy z farby czy coś, to powciągałem wszystko. Coś przyszedłem tu, tylko teraz nie wiem po co jeszcze tu przyszedłem. No nie wiem. Dobra. Później mi się może przypomni. Aha, tu jest te nowe koło założone i drugie nowe koło jest na stole. Tam jeszcze Zimmering to tutaj obsmarowałem porządnie wazeliną, że do montażu poślizg miał. Przedtem wałek, czekajcie, piec wyłączę, bo on tutaj jeszcze, znaczy i tak jest już tu wyłączony, ale jeszcze temperaturę trzyma, bo tak jakbym go włączył, o, dmuchawa się włączyła i jest praca, ale to jeszcze się studzi. Koło tutaj, znaczy nie tutaj, tu przychodzi to sprzęgiełko kłowe do silnika, takie o jak tutaj ta część jest, to druga część tam przychodzi. Gumy są dobre na tym. Tu mamy tak, ten wybierak wymyłem, to niech sobie tutaj, może tak to, o. Niepotrzebnie, wiecie co, bo myślałem, że to jakoś trzeba tu po kolei ściągać i tu jest taka bardzo mocna sprężyna, ale nie będę rozpinać, tutaj po prostu coś pod... No, aha, dobra, bo to kawałek poszło. Kawałek napnę sobie, czy blaszkę jakąś, koło muszę na dół spuścić z powrotem i chyba tutaj pierścionek jest zabezpieczający. Łapki eleganckie. Tam nie pofilmowałem, mogłem zrobić nagrać te przesuwki, co wiecie, wodziki chodzą, nic nie wytarte, bo mówię tak, tutaj na boku, gdzie akurat powierzchnia robocza, numery katalogowe i na jednym to jeszcze było. Tu wkręciłem na klej, wykręciłem, odtłuściłem, nie wiem czemu zdublowane, bo tam głębiej drugi taki kołeczek jest, ale no wykręcałem, policzyłem obroty sobie, później wkręciłem go na sucho, jak poczyściłem do końca i te obroty pasują, że tam chyba jeden do drugiego się schodzi, bo tu kanały są wiercone, widzicie, tu wchodzi olej pod ciśnieniem, no i gdzieś to musieli
Później przepróć stąd się pewnie tu. Później tu są też kołki. Czy tu tylko ten mały teraz? Nie wiem. I tu jest wylot, co smaruje łożyska. Te 3 pakiet od tego. I tędy wraca sobie ten olej już. Jest taki samo wypływ przez łożyska i tam przez ten otworek taki, co tam powinno lecieć do środka wszystko. To zobaczę. Być może po płaszczyźnie, tak wiecie, osełkę do osełki dotrę, bo mam dwie takie same jak jeszcze ten. Tokarkę poziomowałem, to tam sobie przecierałem pod poziomicę. No i osełkę do osełki dotrę, może to tutaj, no chyba żeby to, no nie wiem, no według mnie to nie ma sensu jak jakieś uszczelki dawać. Nie wiem dlaczego też tutaj to nie jest takie niepokancerowane, to nie będzie, może widać. Ponawiercane takie, zalane jakąś żywicą czy czymś, bo to taki szklisty jakiś materiał jest, ale o kurczę. I to było już na zmontowanym, bo tutaj też są takie śladki na tym, na tej tulei, że mówię, no coś jakoś to, nie wiem czemu to służyło, co to miało tutaj za funkcję pełnić. O, tu jeszcze dobra, te śrubki od tej strony sobie też wykręcę, bo to mówię, kanały olejowe jak były roztego, to wykręcę, bo to pod ciśnieniem jednak ten olej idzie, tu będzie simmering, ale żeby tu coś się nie pociło po tych, to muszę wykręcić jeszcze, ale to jutro. Tu już łożyska, czekajcie, tu światło zapalę może. Wieje taka wichura, kurde, że aż wszystko fruwa na dworze. Tu już są te 3 łożyska nowe, osadzone. To zobaczę jak ten, bo tu nie dociskałem jedno do drugiego, bo przedtem też miałem trochę przerwy. Tam stare to wiecie, no to przecinakiem tutaj odbiłem się, tam nie pieprzyłem z tym w ogóle. I koło zębate idzie na tą stronę i też muszę się przyjrzeć, czy ono tak tym tutaj, bo tu jest takie, wiecie, półka taka, a tu jest lico. Czy tak, czy takie tutaj zamocować, bo te 2 stare, to mówię, akurat tyle, co by było można przesunąć. One tam nie umyte, to ciężko będzie widać, ale o, one coś takiego pracowały. O tyle były przesunięte, że być może jak muszę sobie, jak mówię, z wałek. Aha, wałek to kurde, to pójdzie. Dobra, no to wałek jak pójdzie w obudowę, to wtedy będę sobie mierzyć. No tu koślawe te zęby, że aż koła tak stoją. I to mówię, być może, bo tak wychodzi, że to tak było zmontowane. Zimmering nowy, też już mówię, kurde, przy sobocie. Rękę sobie wytrę tylko. Mówię, znowu coś nie tak. Stary znalazłem, bo stare klamoty, wszystkie to ja po robocie zawsze wszystko wyrzucam, bo później bym gdzieś w kuble musiał kopać za tym. No ale stary jest to samo, wewnętrzna średnica. On przychodzi tutaj. O. No i tutaj już mówię, kurde, jest jakieś brakujące ogniwo. No ale udałem się na drugi koniec warsztatu. Koło sobie pasowe przyniosłem i zimmering wchodzi tam na tą piastę od koła. Że to też sobie tutaj wymyję, sprawdzę, czy nie mam, bo widzicie, paprochu, syfu pełno, to wszystko trzeba czyste składać. To, że tu będzie zimmering uszczelniać,
A tu na ten uszczelniacz klej do gwintów taki, wiecie, ten czop, ten tutaj wałek i klin posadowie na ten. Będzie trzeba odbić, to będzie trzeba się przyłożyć do tego, gdzie tu jest ten. Bo klin widziałem też taki, troszkę ten klin jest też ze skosa, że nie, tu coś może było tam za bardzo, żeby nie wystawał, bo on taki, mówię, tu jest trochę w tą stronę się schodzi, ale widocznie taki pasuje. Śruby temu nie mogłem tego dekla ściągnąć, bo tu mi się podwinął jakiś, kurde, skamielina, taki o-ring na tym, ale ściągnę, bo to na tym to nie będzie uszczelniane. Ewentualnie tutaj jakieś podkładki dam aluminiowe, chociaż aluminium to może się zarzynać, może, no zobaczę. W razie jakby tu gdzieś leciało, się pociło, wiecie, tu spod tych tutaj śrub od napinacza, no to nie problem, bo to teraz już jak poznałem budowę, to wcale to nie jest takie straszne tutaj od tej strony się dokopać do środka. Tutaj wiecie, no wszystko takie pomyte, ten kołeczek to jest to, co przychodzi tutaj, później tą tuleję trzyma. Aha, widzicie, dobra, to będzie trzeba po prostu wprasować wałek z łożyskami w ten, tam w ten napinacz, tak żeby tu go zakołkować od tamtej strony, bo tutaj jest zegar, o, że z tamtej strony będzie trzeba się tutaj wpasować pod zegera, tak żeby pasowało się tutaj z tym kołkiem ustalającym wkręcić. No i tyle. Co więcej, ciśnienia nie mam jakiegoś, żeby to do nocy tutaj siedzieć, bo światło zgaszę, tylko idziemy z powrotem tam. Film pewnie i tak będzie długaśny, tam wczoraj trochę wieczorem posiedziałem już przy komputerze i podgoniłem to trochę na obrotach, żeby to taki długi odcinek nie był. No i znowu widzicie, przyszedłem i pomroczność. No nie wiem, coś tu chciałem wam jeszcze pokazać i czort znaje co. Aha, jeszcze teraz tak. Tu przychodzi pompka z tej strony. Rurka jest, ta jest już tłoczna, tutaj idzie na ten blok zaworowy tutaj, gdzie są regulowane wypływy na wszystko. Tu sobie jeszcze zanim właśnie tam wkręcę rurkę do tego, no to podstawię butelkę jakąś czy co i zobaczę, jak tutaj ten olej leci, ewentualnie poszukam pokrywkę, odkręcę, jakby w ogóle nie leciało, bo któreś tu było zamknięte, że tu olej nie leciał, czy tam ledwo co leciał, ale to samo się tam chyba tak nie zrobiło. Aha, nie mam tu żadnego tego, mówię, ciśnienia parcia na ten, bo kabel to widzicie tutaj zasilający, to jest drut 2,5, taki jakiś starodawny, nie wiem czy ten niebieski tutaj działacz był podłączony do listwy, no ale tu z zewnątrz idzie jeszcze drugi i to było na obudowę w maszynie podłączone, że to tak, no kurczę, nie za tego. O. A kabel albo nie przyszedł, albo nie zamówiłem, znaczy przewód, bo to w gumie jakiś dam H05 albo jakieś takie jak tutaj do wszystkiego. Gdzie ja tutaj mam coś? Tą rurkę chciałbym zostawić tak, żeby ona tutaj górą było i zasilanie wtedy, a nie po ziemi. No ale mówię, to trzeba jeszcze przewód. Aha, właśnie, już wiem co, kurde, nie w tą stronę szedłem, już mi się tutaj kiełbasi. Smok od tego, od oleju. Tutaj on jest taki punkcik na tej tulejce, gdzie rurka.
nie widać, ale jest kulka i kulka jest tylko właśnie zabezpieczona. No dobra, tu nasz ten położę. Kurde, olej leci. Kulka jest tylko tutaj takim kołkiem. Taki pręcik jest przebity przez ten, żeby kulka tutaj gdzieś, bo wiadomo, będzie wchodzić, no to kulka by tutaj zatykała rurkę znowu w tą stronę. Ale nie ma od góry żadnej sprężynki między tym pręcikiem a kulką. I tu jak się dmucha, no, to nie dolega. Miałem to rozebrane, wybiłem wszystko i kulka nie jest oklepana. Gniazdo też nie widać, żeby jakieś oklepane było, czy tam z jakimś wżerem, czy czymś. Zresztą no, trudno by było te gniazdo tam dotrzeć jakoś, bo to tak jest głęboko. Tu nie będzie widać. No tu tam na końcu tego. I myślę jakąś delikatną sprężynkę dać, żeby pompa jak będzie pracować, żeby sobie tą kulkę tutaj dała radę dźwignąć, bo tak stała, nie wiem ile tam, no tak jak tą wstawiliśmy ją tutaj, no i później przyszedł czas, te swożnie do koparki robiłem, co tutaj frezowałem. Spanie mnie męczy. To nie było smarowania, już zapowietrzona, olej się cofnął, wiecie, jakby to tam codziennie, czy tam raz na tydzień chociaż odpalić, to pewnie by to nie nadążyło się cały olej ściec tutaj, bo to wiecie, i z pompki, i z tej rurki gdzieś pewnie wszystko już zdążyło się tutaj do poziomu, tak jak jest ten poziom oleju był. No i co, no trzeba było tu rozebrać to. Rozłożyłem sobie wtedy właśnie, bo mówię, co jest, że to spieprza ten olej. Ja mówię, albo jakiś paproch siedzi, czy co. Ale to przemyłem, przedmuchałem i to nie ma znaczenia. I teraz mówię, jakąś kulkę taką malutką, bo pompka sama w sobie teoretycznie no z pompki nie schodzi, no bo pompka ma tutaj, pompkę to kiedyś miałem rozebraną w kotłowni, jak tam jeszcze malowałem i tam te inne pierdoły robiłem. To ściągnąłem, to tu jest, mówię, zasilanie i ssanie. Są chyba tak jakoś kanały i tu są sprężynki i dwie kulki, że jako tako sama pompa powinna trzymać tutaj ten ciśnienie, znaczy ciśnienie, no olej się z pompy nie cofnie, ale jak z pompy się cofnie taki kawał, wiecie, i do smoka, no to pompa nie ma szans, żeby to zaciągnąć. Zresztą nawet w DTR-ce pisze, że jak nie ten, jak brak smarowania, no to trzeba zalać smoka i pompę, że to coś takiego tam jest. Dobra, idę do domu, 4 godzina. A, jeszcze coś wam pokażę. To nie moje oczywiście, bo to ja to wiecie, to kurde, czapkę tylko i kurtkę, bo to wczoraj, tak, dzisiaj sobota, to wczoraj tutaj przywieźli ten koparkę. Zgaszę tylko światło. A gdzieś ten telewizor mi tu od tego został. Patrzcie jaka ładna. Nówka sztuka prosto z salonu. Nie wiem, coś tam może gdzieś grzebnęli sobie na próbę, ale jeszcze o, naklejki na łyżkach. Instrukcja. Takie ET20, jakiś ten z poziomowaniem kabiny, czy tam, no nie poziomowanie, to jakoś tam jest taki ten. Fajne takie, kurcze. 2 tony. Drzwi z 2 stron. Co tu mamy? 2240 waga. Ale nie wiem, kto to jest w ogóle robi, co to jest za producent. A, tu coś jest. Austria. Austria. Ale patrzę jeszcze,
13,8 kW. A nie, to chyba tutaj jest robocza, a tutaj jest 2097 kg transport mass. Podwozie rozsuwane. W środku to nowica. Jeszcze na budowie nie była, a tutaj kabli tyle, wszystkiego, że to każda ryba u mnie będzie miała w korycie światłowód.